Myślicie, że ja chcę ginąć za tego Führera? Powiedział, tego Führera. My stoimy. Co on gada? Może to prowokator? Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości. Jak widać, Sudety, Góry Sowie, Dolny Śląsk cały czas w zimie. Pada śnieg, mróz, ale my realizujemy. Opowiadamy o różnych wątkach, różnych historiach ludzi na przestrzeni trudnego, pociętego XX wieku. Świętej pamięci Jan Turnał, dziennikarz, publicysta, wielki zwolennik ekumenizmu, publikował w Tygodniku Powszechnym, w Gościu Niedzielnym, w Tygodniku Więź. Był w senatorium i tam spotkał pana Hołowczyca, z którym rozmawiał na temat okupacji. I opowieści tego człowieka zainspirowały go do pewnego apelu. Do apelu, aby ludzie, którzy przetrwali niemiecką okupację naszego kraju, napisali wspomnienia, czy przez ten czas tej okupacji poznali jakiegoś dobrego, porządnego Niemca, który pomógł, sympatyzował z podziemiem, który uratował, który sam wstydził się tego, że jest z kraju, który popiera Hitlera, że jest z kraju, który eksterminuje, morduje. I przyszło bardzo wiele relacji. Bardzo wiele relacji, które czasami zaczynały się takimi słowami: kiedy spotkałam w czasie II wojny światowej Niemca, który mi pomógł, czułam się upokorzona. Wolałam, żeby byli tacy, których pamiętałam z okupowanej Warszawy, z Powstania Warszawskiego, z obozu pracy, niż tacy, którzy pomagali. To mnie upokarzało. Chciałam, żeby wszyscy byli źli i wszyscy byli bestiami. Ale dzisiaj z perspektywy czasu, to właśnie pisze jedna z kobiet, która przeżyła Ravensbrück, muszę dać świadectwo. Muszę dać świadectwo właśnie tym, którzy uratowali ludzkie życie. Może nie były ich dziesiątki tysięcy. Może były to tylko taki promil jednostek, ale były i uratowały. I dzięki tym Niemcom, którzy uratowali tych Polaków, ci Polacy po wojnie przeżyli, założyli rodzinę, spłodzili dzieci, które były wybitnymi lekarzami, nauczycielami, polskimi naukowcami, inżynierami. Historia nie jest jednoznaczna. Tak samo jak tego cmentarza, na którym tutaj dzisiaj stoję. Wybrałem ten stary poniemiecki ewangelicki cmentarz na tą opowieść, dlatego że w 2012 roku podczas wspaniałego projektu między dwoma miastami partnerskimi, niemieckim i polskim, tu z Gór Sowich, młodzież z Węgier, z Rumunii, z Polski i z Niemiec oczyściła ten cmentarz i postawiła ławki. Tu jest jeszcze grób Fritza Bema, który był byłym mieszkańcem niemieckim Steinzendorf, czyli dokładnie Rościszowa. Później dostał honorowe obywatelstwo na rzecz działania między Polakami i Niemcami i tutaj jest taki jego symboliczny grób. Dlatego wybrałem tą scenerię na opowieść o tych, którzy stanęli przeciwko wszystkiemu i wszystkim, a więc przeciwko III Rzeszy i Adolfowi Hitlerowi. Stanęli też przeciwko swoim sąsiadom, przeciwko swojej rodzinie, przeciwko swoim przyjaciołom, a czasami nawet przeciwko swojej żonie, mężowi czy dzieciom, ratując Untermenscha, czyli na przykład Polaka czy Żyda. Dziękujemy Wam, że wspieracie nasz kanał. Jednym z bonusów wsparcia naszego kanału jest moje osobiste pozdrowienie w odcinku. I właśnie chciałem pozdrowić interkontynentalną grupę,
która interesuje się historią współczesną, a także historią, uwaga, Titanica. To są pozdrowienia dla Sławka z Kanady, dla Piotra z Irlandii i Mariusza z Częstochowy. Pozdrawiamy Was, pasjonaci opowieści przeszłości. I też pozdrawiamy może nie interkontynentalną grupą, ale międzymiastową. Pozdrawiam, Łukasz Kazek z Górsowich, Daniel Stanisławski, który jest teraz za tą kamerą, z Goszcza, Krzysztof Bąk, który jest dźwiękowcem, w tej chwili jest na wyjeździe dalekim w Tajlandii, z Zabrza, i nasz współpracownik nowy Bartosz Jaworski z Torunia. Dziękujemy za wsparcie, chłopaki. A ja przechodzę do opowieści z przeszłości. Pani Karpińska-Stanek odpowiedziała na apel pana Turnała. Wysłała mu relację. W 1940 roku na wiosnę udało mi się załatwić dokumenty u Niemców i ekshumować poległego mojego męża w bitwie nad Bzurą. Ekshumować z masowej mogiły i przenieść go na cmentarz katolicki. Wezwał mnie wtedy szef niemieckiej policji kryminalnej, Willy Hubner. Pokazał mi pismo z masą pieczątek i podpisów. Powiedział, że pismo to przyszło właśnie z Gestapo z Poznania. Ja niemiecki znałam, więc zaczęłam czytać, że ja jestem poddana natychmiastowej likwidacji. Moja rodzina i ja jesteśmy wrogo nastawieni do Niemców. Jesteśmy antyniemieccy, dlatego musimy zostać natychmiast zlikwidowani. Zapytał się mnie, czy przeczytałam i co ja na to. Co mam ci odpowiedzieć, pomyślałam sobie. Przeklęty Szwabie, napadliście na nasz kraj. Wymordowaliście ludzi. Mój mąż, którego poznałam 2 lata przed wojną, pokochałam, z którym razem mieliśmy mieć piękne, pełne miłości życie, zginął w walce z wami. Wysiedliliście mnie z mojego mieszkania, z Wielkopolski. Musiałam się przenieść do ukraińskiego prawie Sanoka. Co mam o was myśleć? Odpowiedział, bądź spokojna. Nie wydam cię. Nie zgłoszę, że cię znalazłem. Zmienimy ci tylko imię, Maria, żeby cię nikt nie szukał. Proszę tylko nie produkować żadnych bomb. I tu się uśmiechnął i puścił oko. Będziemy mieli cię pod obserwacją. I panią Krystynę mieli pod obserwacją. Ale jakaś ta obserwacja była słaba, dlatego że uczęszczała na tajne komplety i udało jej się uzyskać tytuł magistra. Ukrywał się u niej jeden z dowódców AK. Dowiedziała się potem, że Willy Hubner ostrzegł nawet polskich chłopców z podziemnego państwa, którzy w spółdzielni kombinowali, jak wyciągać od Niemców artykuły, że przyjedzie Gestapo i ich aresztuje. I oni zwiali, a Gestapo przyjechało i nikogo nie znalazło. Nie wiem, mówi pani Krystyna, co dzisiaj robi Willy Hubner. To były lata 80. Nie wiem, czy żyje. Nie wiem, czy przeżył wojnę. Ale jeżeli ktokolwiek to przeczyta, co teraz powiedziałam, albo usłyszy kiedykolwiek i będzie znał Willy'ego Hubnera albo jego rodzinę, to niech mu powie, że w ten sposób chciałam mu podziękować. Pani Honorata Dunin opowiada. Musiałam zająć się prowadzeniem majątku. Mój mąż walczył w Anglii jako lotnik. Pruł do Niemców, bił Niemców. Ale takie majątki jak nasze dostały też z Niemiec nadzorców. Przyjechał do nas niejaki von Henke z Rostocka, który również miał tam potężny majątek. Przyjechał do nas naszym majątkiem zarządzać, dlatego że Wehrmacht potrzebował żywności. Był to 40 rok. Niemcy właśnie zajęły Belgię. Kiedy przyszedł von Henke, stanął w drzwiach i powiedział, od razu z mety, nie myślcie sobie,
że przyjechałem tutaj z własnej woli. Miałem krótki wybór. Front albo objęcie tutaj tej placówki. Myślicie, że ja chcę ginąć za tego Führera? Powiedział, tego Führera. My stoimy. Co on gada? Może to prowokator. Myślicie, że chcę ginąć za Führera? W życiu. Przyjechałem tutaj i postaram się wam pomóc, jak tylko będę potrafił. Aby chociaż zmyć troszeczkę, odrobinkę tego, co robią moi rodacy. Co robi mój kraj, który się właśnie tak upodlił. Henke siedział bardzo często i mówił do nas, że jego kraj wydał Goethego, Schillera, a dzisiaj jest parszywy i nie może tego przeżyć. Zaklinał się i mówił, że takich jak on jest dużo w Niemczech. I na pewno tacy jak on pomagają takim jak my. Niestety większość jest mordercami, więc oni muszą potrójnie pomagać, aby chociaż pokazać, że wszyscy Niemcy nie są parszywi. Sytuacja była taka, że ten człowiek doskonale wiedział, bo przecież znał mentalność swoich rodaków. Ostrzegał nas przed urzędnikami, którzy od razu meldowali jakieś nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem do Gestapo. Był taki jeden, wsza niemiecka potworna, który jak tylko był jakikolwiek błąd w rachunku, od razu meldował, a tych, którzy zarządzali majątkiem, mówimy o Polakach, od razu zsyłano do Oświęcimia. Wiadomo, że się kombinowało, aby pomóc innym i dać sobie radę. Henke wszystko widział i przymrużał na wszystko oko. Przyszedł taki moment, że raz jadąc bryczką został napadnięty przez polskie podziemie, przez akowców, aby obrabować. Kiedy przedstawił się, że jest właśnie Henke, ten z tego majątku tutaj obok, to dowódca tego oddziału powiedział, pan jest wolny. On w ogóle nigdy nie nosił broni. Wszyscy jego inni pobratymcy kpili z niego. On mówił, że on nie boi się Polaków. On Polakom nie zrobił żadnej krzywdy. On z Polakami zarządza tak majątkiem, aby był z tego korzyść dla III Rzeszy. Nie musi ich mordować i bić. Oni kpili, co ty? I Henke powiedział tak, słuchajcie, zbliża się czas oddania kontyngentu. I tak nakombinowaliście dużo. I możecie kombinować jeszcze więcej. Oddajcie to, co należy. Ja wtedy pokażę im, że rzeczywiście można bez bata zarządzać majątkiem. Kiedy składaliśmy właśnie kontyngent, inni stali i patrzyli. Rejon Henke był pierwszy i nasz majątek, który na czas, w godzinę złożył cały kontyngent. Inni stali tylko i zaciskali zęby, a nasz Niemiec delikatnie się uśmiechał. Przyjechała jego żona, wysoka kultura, elegancka dama. Czuliśmy, że przyjeżdża tutaj jako gość. Ona i jej twarz mówiły, że jej potwornie wstyd za to, co się dzieje. Kiedy wyjeżdżali, powiedzieli, żebyśmy się trzymali, że Hitler wojnę przegra i żeby wasi mężowie, powiedziała to też do mojej kuzynki, której mąż również walczył w Anglii z Niemcami, żeby wasi mężowie wrócili cało i zdrowo i żeby wytrwali i pokonali Hitlera. Czyli nasi mężowie mają walczyć z Niemcami i ich pokonać. Tak powiedzieli na sam koniec i wyjechali. Nigdy później już ich wcześniej nie widziałam, ale pani Honorata kończy swoją relację tak, że mówi, że oprócz tego, że nigdy go wcześniej nie spotkała, to nigdy potem przez całe swoje życie również nie spotkała tak uczciwego, szlachetnego i dobrego człowieka, jakim był von Henke. Pani Maria Ludwika Dziembowska. 8 grudnia 1939 roku w srogą zimę Niemcy wyrzucają nas z domu, dlatego że mieszkają w Wielkopolsce, a tam teraz teren Rzeszy. Udajemy się do dalszej rodziny, do Lublina. Mam 5 dzieci i 17-letniego brata. Mąż jest w niemieckiej niewoli jako oficer z września 1939 roku. Jestem bez środków do życia.
Cudem udaje mi się jakoś poskładać to wszystko i dostaję pracę w sklepie tekstylnym. Kiedy moi synowie kończą 4. klasę, słyszałam, że w Warszawie w Żoliborzu jest pensjonat, gdzie mogą przebywać i uczyć się potajemnie synowie oficerów, którzy są w niewoli. Jadę tam. Najpierw śpię u bardzo dalszej rodziny na Kazimierzowskiej. Oni informują mnie, że jest łapanka, ale ja jadę do pensjonatu. Wsiadam do tramwaju i nagle stop, tramwaj stop, ale zraus. Wyrzucają nas z tramwaju, ustawiają, wszędzie uzbrojeni po zęby Niemcy. Modlę się do Michała Archanioła, żeby mi pomógł. Jakiś głos wewnętrzny mówi mi, idź tam, gdzie legitymują, idź tam, gdzie legitymują. No to idę. Stoi gewcapowiec, wyżarty, pokazuje papiery, ogląda te papiery. Mówi, tu, wsiadać do budy. Idę w kierunku budy, która już jest załadowana ludźmi, ciężarówka, oczywiście z plandeką. Nagle żandar jeden mówi, nie tam, idź tam. Skręcam, idę w kierunku następnego samochodu niemieckiego, który stoi na uboczu, jest pusty. Idę, nogi jak z waty i słyszę głos tego samego żandarma. Człowieku, zwiewaj stąd, zwiewaj! Więc szybko naprążona wchodzę w boczną uliczkę. Biegnę, podbiegam. Boże, mur, nie ma wyjścia. To getto. Wracam z powrotem po cichutku, patrzę, jest jakiś sklepik. Ładuję się do tego sklepiku, gdzie już jest bardzo dużo ludzi. Wszyscy opowiadają o łapance. Chcę zadzwonić do mojej rodziny na Kazimierzowską. Pani sklepikarz mówi, nie da rady. Słuchaj, przewody są przerwane, nie zadzwonisz. Muszę siedzieć. Jakaś kobieta zaprasza mnie po cichu do siebie. Wychodzimy bocznym wejściem. Daje mi kolację. Mówi, żeby przeczekać. Przeczekałam. A wracam na drugi dzień do swojej rodziny. Oni mówią, Boże, to ty tu jesteś? To chyba zmartwychwstałaś. Myśmy myśleli, że po tobie to była jedna z największych i najtragiczniejszych łapanek w Warszawie podczas niemieckiej okupacji.